No witam, ja jestem oczywiście GoldzorZor i moi drodzy, dzisiaj witam was w materiale, w którym zareaguję na ponoć najlepszy w historii poradnik dotyczący movementu w Call of Duty Warzone. Poradnik, który widziałem już, w sensie skrawki tego poradnika znacznie wcześniej, już dobre kilka miesięcy temu, natomiast nigdy na dobrą sprawę nie obejrzałem dokładnie całego materiału, co uważam jest dosyć idiotyczne z mojej strony, bo poradnik w tym momencie ma prawie 2 miliony wyświetleń i opinia każdego, kto obejrzał ten poradnik jest tylko jedna. To jest najlepszy poradnik odnośnie movementu w historii właśnie Call of Duty Warzone. Także moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę. Możecie również proponować co chcecie, na co chcecie, żebym zareagował. No a tutaj mam wrażenie, że nie dość, że ja się czegoś nauczę, to prawdopodobnie również i wy. Poradnik jest po angielsku, to jest jedyny minus, chociaż dla mnie to żaden minus, ale no oczywiście nie będzie tutaj polskich napisów, ani polskiego dubbingu, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Ja tutaj większych zarzutów nie mam, a bez zbędnego już gadania, moi drodzy, przechodzę właśnie do tego poradnika. Zobaczmy dlaczego ma taką opinię, jaką ma. What do all sweaty players have in common? Advanced movement. Turn on any pro Warzone player's stream and you will see enough slide cancels and bunny hops to make your head spin. And it's not just because they're trying to look cool. Advanced movement gives you peeker's advantage in gunfights and can make you extremely hard to track in close quarter fights. But it's not... Będę starał się rzadko to robić, ale będę zatrzymywał momentami, żeby coś od siebie dodać. No właśnie, tutaj było powiedziane, że to ten zaawansowany movement, ten movement po prostu w Warzone nie jest stosowany przeze mnie, przez innych graczy tylko po to, bo to ładnie wygląda, ale głównie po to, żeby mieć przewagę w pojedynkach. I jeżeli ktoś dalej uważa, że movement nie ma takiego znaczenia w Warzone, to myślę, że ten materiał mu uzmysłowi, dlaczego movement ma ogromne znaczenie w Warzone i nawet gracze z gorszą precyzją, ale bardzo dobrym movementem są w stanie regularnie pojedynki wygrywać, chociaż oczywiście w sytuacji na odwrót ci z lepszą precyzją, a gorszym movementem też są w stanie coś tam pograć, natomiast uważam, że gracz bez dobrego movementu w Call of Duty Warzone nigdy na jakiś poziom nie wejdzie. Dlatego warto po prostu movementu się nauczyć tylko po to, żeby mieć przewagę w pojedynkach, bo to naprawdę ją daje. As easy as the pros make it look to combine these moves to break your opponent's ankles. Yeah. Learning how to consistently outmaneuver my opponents was something that I struggled with for months. What you won't see watching the pros is that you're very likely to get absolutely smoked when you first start using advanced movement because the margin for error is extremely small. If you use Kolejna rzecz, zostało tutaj powiedziane, bardzo mały margines błędu jest przy zaawansowanym movemencie. Ja osobiście uważam, że movement mam bardzo dobry, natomiast ja często popełniam błąd w sekwencji tego movementu. Typu tutaj sobie kucnę czy coś i to już psuje cały movement, to powoduje, że jakiś pojedynek przez to przegram. Dlatego zaawansowany movement naprawdę należy doceniać u tych najlepszych graczy, bo nawet najmniejszy błąd w sekwencji tego movementu powoduje, że całość już po prostu jest na nic, więc no generalnie nie ma tutaj jakiegoś wybaczania w kwestii błędów w zaawansowanym movemencie, dlatego też tak ciężko jest się nastawić na tą naukę, bo wielokrotnie podczas nauki tego movementu po prostu będziecie giniemy przez ten jeden malutki błąd w sekwencji, który spowoduje, że tu zahaczymy o ścianę i przeciwnik nas dorwie, tutaj kucniemy zamiast zrobić slajda. Rozumiecie o co chodzi. these movements in the wrong situation or press an incorrect button during a gunfight, you'll more than likely be begging your teammates to hit the nearest buy station for a quick regain. Now, on the other hand, if you don't use these movements at all, you're putting yourself at an extreme disadvantage against good players, and you're going to get cameraed enough to start your own Instagram page. It's a tough spot to be in.
and I know that some of you are stuck where I was. So today, I wanted to share with you 4 key insights that I learned the hard way that'll help you take these individual movement skills and combine them to start creating highlight reels of your own. Okej. O, nie zrobisz mu tego. Oj. Well, to explain how I got here, let me take you back to when I got serious about improving my movement. Zajebiście zmontowany Okay, jest ten poradnik. maybe a little bit To na further. pewno. Right here. This clip's Wszystko pretty jest old, tip-top. so let me clean it up a little bit. Okay, there. This was my movement a year and a half ago. I would say it looks pretty different. 1,5 roku And temu. before I get roasted in the comments, yes, I was on console at this point, and I know that 80 FOV makes you look slower, but you can still have cracked movement on a lower FOV, which I'm To też demonstrating here. prawda. O, aż się zatrzymam. Bo często widzę narzekania ludzi na konsolach, że oni nie mają szans w pojedynku z innymi graczami. A słuchajcie, ja osobiście znam wielu gości grających na konsoli na 80 FOV, którzy mają zajebisty movement. I naprawdę, jest to nauka tego jest cięższa. Trzeba więcej umiejętności, żeby się nauczyć tego movementu na niższym FOV, ale da się. Da się i no, on tutaj też o tym mówi, więc fajnie, że się przynajmniej ze mną zgadza. Now, if we get back to the original clip I was just showing you, about a minute later you can see what happens. Oj. Jezu, jak te C4 daleko latały, zapomniałem. Oj! Yeah, I think it's fair to say my movement needed some work. Also, does anyone else miss how far you used to be able to throw C4? Ah, those were the days. Anyways, it was around this time in the middle of 2020 that I discovered someone streaming on Twitch who would make me rethink how I wanted to play the game. Way before the explosion of Movement Kings on Rebirth Island, there was one streamer who stood out from the rest with his explosive movement on Verdansk. Joe Wong. I'm talking about the cancels and bunny hops, and I started to run around the map and play more aggressive. Król movementu, Joe, no co ja wam powiem. And man, did I get smoked. What I failed to realize at first is that advanced movement is pointless without gun skill. You have to practice both. No My tak. slide cancels were fine getting around the map, but as soon as I got into a gunfight, W sumie mega śmieszne są typki, które tylko slide cancelują za każdego rogu, a koniec końców nie potrafią strakować was na blisko z broni, więc to też jest jakby dopowiedzenie tego mojego wstępu, gdzie mówiłem, że trzeba mieć movement zajebisty, żeby grać na jakimś poziomie, natomiast no trzeba łączyć ten movement jakby właśnie z precyzją, tak? I to właśnie was wynosi na najwyższy poziom. Sam movement pomoże w ucieczce na przykład, ale no pojedynku movementem bez precyzji nie wygracie, nie? Możecie natomiast wykręcić gościa dosyć mocno samym movementem, no ale oczywiście trakować na blisko też trzeba umieć i myślę, że on zaraz o tym tutaj będzie mówił, że miał problemy na początku, bo sam tego zdecydowanie doświadczyłem. the movement completely messed up my centering and caused me to miss way too many shots. O, ja miałem And I strasznie figured this out zepsuty pretty movement, quickly after rewatching some of my jak gunfights, so I przeszedłem started practicing my napada z movement while shooting łopatkami. at targets. Inaczej And this trzymałem is when I broń na started to see padzie, bo miałem massive łopatki i improvements. od razu moja precyzja, nie movement, się pogorszyła. My KD started to consistently go up, gulags became easier, and I was dropping more kills in each game. I even invested in a PC to get every advantage that I could. And after a few months of work, my movement and gun skill felt really consistent. A to jest akurat smutne, muszę dopowiedzieć, że w tym momencie sprzęt, na jakim gramy, ma duże znaczenie. Chodzi mi tutaj, no nie dość, że FOV, to jeszcze FPS-y, nie? Jakby
No ma to ogromne znaczenie. Kiedyś w tym Call of Duty każdy grał na konsoli i liczył się tylko skill. No teraz liczy się też to, kto ile ma FPS-ów i jak mocny ma sprzęt, jak często albo w ogóle mu nie dropią klatki. Więc to jest akurat smutne. Chciałbym wrócić do tych czasów, gdzie tylko skill się liczył, ale raczej to już się nie wydarzy. No, niestety zbyt popularna się gra stała i za duża jest ta ekspansja na tej gry na PC-tach, żeby tylko skill miał już znaczenie. Jezu, ten FFR. Najlepsza meta na FFR-a. Everything was going so well until... Ale było piękne. Well, hello, beautiful. It was like a switch had flipped. SBM, I went from being one of the better players on the map to losing way more gunfights even with the movement that I had learned. No, to był właśnie słaby tracking, nie? W pojedynku. Prawie nic tam nie I was even trafił. getting sent to the gulag by players using hardly any movement at all. I mean, how did... okay. Now, don't get me wrong, I have nothing against skill-based matchmaking, but since Warzone doesn't have a ranked mode, it wasn't apparent to me at first that I was now always playing against way better players. So it was frustrating. But after a lot of struggle, I finally realized that the advanced movement that was working against the lower skilled players was something that was not going to work in the higher skilled lobbies. Unfortunately, one day on stream, I heard the advice that I needed. So that means you gotta train your brain to not be dumb and overchow, knowing you have no escape. If that makes sense, kinda? Another way to say this is I needed to stop overcommitting to gunfights. But it's hard because the internet will tell you that slide canceling around every corner breaks cameras and gives you peeker's advantage, which is all true, but it doesn't mean that you're going to win every gunfight. Because what's also true is that this game has a low time to kill and guns with almost no recoil, so any decent player on the map can gun you if you happen to jump into their crosshairs. So if there's an opponent around the corner for me, instead of slide canceling out far past the wall, one smarter option would be to hug the corner with my slide cancel and strafe back into cover while I'm shooting. This gives me peeker's advantage and information on his positioning. So now I can decide to re-challenge, run away and plate up, or bait the push. And if we go back to that previous gunfight that I lost, there was absolutely no reason for me to bunny hop out into the open. I don't have any cover that I'm jumping to, and I just exposed my entire character's hitbox. I also slide canceled directly toward him for no reason, right as he was peeking, and gave him 3 shots. I should have played the corner head glitch right here, and I probably would have won the gunfight. Now there's a million different scenarios like this, but the point is, don't overcommit to a gunfight if you don't have to. You always want to keep your options open to reposition if necessary. And you do that by using the environment around you to enhance your movement. Now, this insight might seem simple at first, but it honestly took me months of work and thinking about every movement I was doing, asking myself if this movement was necessary or putting me at a disadvantage. And by doing this, I was finally back to winning gunfights in these sweatier lobbies, and I was able to get my KD above 2 on Verdansk before I started to play more Rebirth. So I probably should have been happy with my improvement at this point, but because I'm a weirdo who can't seem to just have fun, I wasn't. Ja też. For some reason, it wasn't enough for me to win my one-on-ones or get high kill games every once in a while. I wanted to be able to win gunfights when I was being shot in the back and wipe teams in 1v4 situations like the best player. Wow! Dokładnie to, co ja mam. Mnie nie jara jakiś jeden wygrany pojedynek. No ja po prostu nie wybaczam sobie przegranych pojedynków. Nieważne, co zrobię wcześniej, przegram jakiś pojedynek, jestem bardziej sfrustrowany, niż sobie to możecie wyobrazić. Jezus, jak dobrze, że nie tylko ja. W sensie to jest jakaś choroba ogólnie, ale jak dobrze, że nie tylko ja. But when I got the opportunity to do so, I usually panicked and messed something up. Even if I did get a decent clip, my movements seemed slow and not that coordinated. Prawda. I didn't know what to practice to get better, so I tried playing more solo quads and even changing my controller sensitivity. But that didn't really help. What was the secret to take my movement to the next level? It looks like you need another shower. Right. Well, I struggled with this question for a while, and then one day I stumbled onto something. I queued into a custom game with a plan to practice peeking corners. This was something I had seen a lot of good players do during gunfights to get information on their opponents, but I had never really practiced it before.
And as I was sliding back and forth practicing, I realized that it was actually kind of hard to put two slide cancels together. It was difficult to get my centering right, and I kept jumping on accident. But I started practicing this each day, and it eventually got easier after I realized I needed to watch my gun go up before I started my next slide, or else I would jump. Że mu się chciało. And one thing led to the next, Podziwiam. and I started to wonder, well, how short can I make these slides to go back and forth faster? And when I started to work on this, something in my mind clicked. I had seen Jowo do this slide cancel loop a million times, but I had never thought to practice it. And that's where I had messed up. Players with good movement switch directions fast enough to make their enemies miss too many shots. It's no different than an NFL player juking an opponent. You get their momentum going one way, and then you quickly go the other. But because I hadn't actually practiced this, I was changing directions too slowly and often missing the button timings, which left me in bad situations. And even more than that, I had never really practiced putting together all of the different movements that I knew, which is why I felt so slow in game. And that needed to change. I needed these movement combinations to be in my muscle memory. So to do this, I started creating movement courses on the Speedball map to simulate czyni mistrza, prawda? Natomiast ja jestem za dużym leniem, Wszystko, czego się nauczyłem, wszystko, co umiem, zostało wyćwiczone już w boju. Praktycznie zero takich treningów na botach. And that's pretty much how I improved my movement over the last year and a half. The journey wasn't exactly easy, but I hope that this video encourages you and shows you that it is possible to improve and compete with the best players. And if you're struggling to get better, don't get discouraged because you are here. I promise that if you work on these 4 principles, you'll see insane improvement if you give it a little bit of time. And that's all I have for you guys today. If you want more in-depth movement training, you can start with my slide cancel video right here. Nice, moi drodzy, to już wszystko. Nie no, mieli ludzie rację, mieliście też wy rację, bo też widziałem komentarze proszące, żebym zareagował albo ocenił. Super, materiał, który porusza w zasadzie wszystkie kluczowe kwestie w movemencie. Świetnie zmontowane,
Bardzo dużo pracy gość włożył, więc super, że ten film mu tak wyniosło do góry. Podsyłam oczywiście link do oryginału w opisie. Wejdźcie tam i chociaż zostawcie wariatowi łapkę w górę, bo naprawdę wykonał kawał dobrej roboty. No i gratuluję, bo jego movement, jak widzieliśmy ten progres, no jest już na naprawdę wysokim poziomie. No i ja sam powinienem nad wieloma rzeczami dalej popracować, patrząc na to, jak on nawet tutaj wypisuje tę drogę, którą podążał, to ja dalej mam problemy z wieloma rzeczami, które on tutaj poruszył, a pewnie dla wielu z was mój movement jest praktycznie najlepszy. No nie, dużo mu brakuje do najlepszego, chociaż sam uważam, że i tak na jakimś dobrym poziomie i tak jest. No moi drodzy, ja wam dziękuję za ten materiał, zostawcie proszę łapkę w górę również i mi, jeżeli podobała wam się ta reakcja i kilka słów ode mnie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, a ja już wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.